Cześć, tu Piotrek z HDTV Polska. Jesteśmy razem z Maciejem. Cześć Maćku. Cześć, witajcie. Słuchajcie, dotarliśmy do Czech, aż do Czech, do fabryki Panasonica. Fabryki, w której produkowane są zarówno telewizory, jak również odtwarzacze Blu-ray i Ultra HD Blu-ray. Dzisiaj firma nas zaprosiła, aby pokazać nam różne nowe produkty i jednym z takich produktów są właśnie nowe modele odtwarzaczy Ultra HD Blu-ray, czyli UB300 i UB400. To jest bardzo ciekawa, Maciek, sytuacja w ogóle, prawda? Bo tych odtwarzaczy Panasonic ma w tej chwili 4. Aż 4. Niektórzy producenci w ogóle nie mają w ofercie jeszcze odtwarzacza Ultra HD Blu-ray, a Panasonic ma już te modele 4. No i UB300 i UB400 dzisiaj zostało nam zaprezentowane i kilka chyba pojawiło się fajnych funkcji, prawda? Ja myślę, że to jest trochę właśnie też Twój temat. Opowiesz coś naszym czytelnikom? Tak, chętnie opowiem, poruszę ważną kwestię, którą będziemy mieli, chodzi tu właściwie o funkcję, która pozwoli regulować jasność HDR-a. No i co to jest regulowanie jasności HDR-a przede wszystkim, więc tak jak kiedyś mówiłem, poruszałem ten temat. HDR nie jest czasem wystarczająco jasny do oglądania na przykład na nasłonecznionym pomieszczeniu, bo z reguły treść HDR-owa ma być oglądana po ciemku zwyczajnie. No i na przykład jak jest scena, gdzie jest dużo detali w czerniach i odtworzymy ją na telewizorze szczególnie o dobrej czerni, na przykład na nowym OLEDzie Panasonica, to może się okazać, że nie będziemy ich widzieć, gdy jest za pełne światło w pomieszczeniu. Więc Panasonic znalazł na to rozwiązanie. Zaimplementowano funkcję, którą tutaj widzicie teraz na ekranie. Ona może się nazywać troszeczkę inaczej w finalnym produkcie, bo to jest oczywiście prototyp. I ona pozwala w łatwy sposób rozjaśnić treść HDR-ową. Być może będzie to widać nawet nieźle na kamerze, że tutaj szczególnie ten zakres istotny, górny, gdzie większość obrazu się mieści, ładnie sobie wzrasta i pojawia się dużo detali w cieniach, które mogą nam znikać z oczu, kiedy będziemy oglądali na zero. Także to jest fajny dodatek. No natomiast czym się w ogóle różnią te odtwarzacze? Okazuje się, że model UB400 nie różni się zbyt wiele od UB700 poza sprawą obudowy, ponieważ nie ma on wyświetlacza, jest trochę zrobiony w sposób bardziej budżetowy. Natomiast UB300 okrojono także z jednego wyjścia HDMI. I to chyba tyle, być może z paru rzeczy związanych z audio jeszcze, tkanie ma też Wi-Fi, natomiast najważniejsze z punktu widzenia użytkownika jest to, że jakością obrazu się one nie różnią, tylko UB900 ma nieco bardziej zaawansowany procesor, ale jest to już taki niuans, że być może w teście kiedyś o nim przeczytacie, ale raczej można założyć, że po prostu jakość obrazu jest taka sama ze wszystkich 4 odtwarzaczy. Myślę, że warto jeszcze dodać, że także modele UB900 i UB700 prawdopodobnie też dostaną ten update, jeżeli chodzi o tą funkcjonalność, więc fajnie, bo prawdopodobnie użytkownicy, którzy zakupili za dość spore pieniądze te odtwarzacze, dostaną taką możliwość. To co, idziemy chyba do tej fabryki, prawda? Zwiedzać dalej. OLEDa zobaczyliśmy, najnowszego, widzieliście już film, a jak nie, to zapraszamy Was do obejrzenia. Nowe modele odtwarzaczy. A my lecimy zobaczyć, jak te telewizory i odtwarzacze tutaj powstają. W takim razie dzięki bardzo i idziemy. Do zobaczenia, cześć!